Zaczynamy. Siema, z tej strony Spox 2. Dzisiaj co zrobimy? Sparujemy napęd do konsoli PS3 CHC. Ktoś się zastanowi, po co to robić? Czy warto? Ano warto. Dlaczego? Bo model CHC to jest sprzęt wstecznie kompatybilny. A co za tym idzie? Można uruchamiać gry z płyt. Takie płyty, bo nie ma innego, nie licząc oczywiście konsoli PS2, to wiadoma sprawa, nie ma innego sprzętu poza PS3, która by umiała faktycznie odpalać fizyczne gry na PS2. Po co w ogóle parowanie? Bo ta konsola miała problem z ILODem, żółta dioda śmierci, czyli 90% konsol, które w ogóle na świecie ma problem. Zrobiłem konsolę, zrobiłem jej Frankensteina, wlutowałem tu RSX-a w technologii 40-nanometrowej. Konsola włącza się, daje obraz, w sumie sprawdźmy, pokażę Wam. Włącza się i tak dalej, ale nie ma napędu, w środku nie ma napędu. I z takim tematem robi się spory problem, bo ani gry demo nie odpalisz, żadnej aplikacji, nic nie zrobisz i przez ostatni rok, można powiedzieć, był problem. Dlaczego? Bo nie działała taka strona, na której można było wykonać exploit, wprowadzić konsolę w odpowiedni tryb, żeby potem zmusić ją do zainstalowania custom firmware'u. I dzięki niemu później można sparować napęd. Chris z ConsoleCraft, pozdro, ostatnio właśnie ze mną rozmawiał, wytłumaczył mi mniej więcej, jak można przypisać napęd do tej konsoli w nowy sposób. Ja w dawnych czasach co robiłem? Musiałem konsolę rozebrać, wylutować dwie kości, bo tu jest dwie kości NAND pod 128 MB, łącznie 256. Trzeba było te kości odczytać, dwie kości. Potem stworzyć z nich jeden plik. Z tego jednego pliku spaczować go, zapisy. To jest taka długa droga, męczarnia, więc mało kto w ogóle takie rzeczy robił. A teraz pokażę Wam za pomocą internetu, pendrive'a, że takie coś da się. Nawet jak z Chrisem ten temat poruszaliśmy tydzień temu, to jeszcze wtedy myślałem, że trzeba będzie Irismana, kopiowanie. Teraz jest jeszcze lepiej. Rozkminiłem to jeszcze lepiej. Także Chris, patrz i się ucz. Kurde, nawet może ty o coś ode mnie w tym wypadku. I teraz tak. Konsola włącza się, daje obraz. Jakby była jakaś gra w wersji demo zainstalowana, to po jej uruchomieniu przywitałby nas czarny ekran. I koniec. I to jest problem. Dlatego ta konsola, żeby uruchomić gry, uruchomić aplikacje, potrzebuje mieć napęd sparowany. Czyli ta elektronika musi być wpisana do konsoli, do Syskona. Także co robimy? Konsolę wyłączę i przeprowadzę Was po kolei, krok po kroku, jak to zrobić. To się na pewno komuś przyda, bo myślę, że nie jedna osoba borykała się z takim tematem. Wiadomo, są custom firmware'y, gdzie można zainstalować na danej konsoli firmware z ograniczeniami, z tymi, brakuje mi słowa, że masz no BT, no BD, no Blu-ray Drive, no Bluetooth, nie? Czyli nie masz płytki na Bluetootha, ta konsola będzie działała, jasne. Nie masz napędu, ta konsola będzie działała, odpali gierki, ale mówię, dla koneserów konsol PS2 to najważniejsze jest to, żeby tą gierkę na płycie wsadzić, a nie, że sobie załadujesz ISO i grasz. Dlatego ten temat jest niszowy, a śmiechem żartem teraz ładne sztuki CHC już na OLX Allegro chodzą do 1500 zł. I to są konsole, można powiedzieć, tykające bomby, bo w nich ILOD, JOLED, żółta dioda śmierci i tak się pojawi. A tutaj już mamy Frankenstein, więc walczymy o nią. Teraz tak, ujęcie od góry. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o w ogóle podłączenie napędu, wymianę napędów, bezpiecznie jest odpinać tasiemkę od strony napędu, tu jest podpięcie, a nie od strony płyty głównej. Do nas, jak przychodzi CHC, do której zaglądał klient, czy serwis, czy nawet ja rozbieram, otwierając ten zaczep, on często się wyłamuje, wyskakuje, robi się problem. A po co sobie komplikować życie? Więc lepiej tą taśmę jest zostawić w cholerę, cyk, i zostawiamy ją tak jak jest, pyk. Ustawiam sobie napęd, kładę go, otwieram zaczep, bo ten zaczep od napędu po prostu jest inaczej wykonany, łatwiej jest to wpiąć. Podpinam, patrzę, czy jest równo, możemy zrobić zooma, niech wyostrzy i zapinamy, cyk. Linia czarna jest równoległa względem reszty. No i odwracamy napęd i teraz patrzcie, podpinamy zasilanie. Zasilanie wpięte, dobra. I co dalej? HDMI. HDMI i prąd. I odpalamy konsolę. I zrobimy test.
I teraz włożymy sobie gierkę. Niech to będzie w formacie PS3. Gra Little Big Planet 2. Jeszcze napęd. Nie napęd, pad. Pada parujemy. Jeżeli napęd jest nieprzypisany, nie jest sparowany z konsolą, to zegarek w prawym górnym rogu powinien się parę razy poobkręcać, ale gry nie pokaże. Jeszcze musimy nasłuchiwać, czy wczytuje płytę, czy widać, że ten napęd rozkręca się. Wkładamy i patrzymy. Powiększę. Patrzcie tu. Słychać. Ej, a dlaczego się wczytało? Jakim cudem się wyświetliła gra z napisem? Podczas operacji uruchomienia wystąpił błąd. Coś mi to dziwnego jest. Jakim cudem pokazuje gra? Jak to? Może na 4,90, bo to jest soft 4,90. Kurde, ale dziwne. Czekajcie, włożymy FIFA. Czyli wczytuje się gra, a wyskakuje kod błędu. W sumie to, jeżeli chodzi o parowanie napędu, to nigdy nie wkładam tych gier, ale dziwi mnie, że pokazało. FIFA 16. No i co? I tyle. Ale jaja, no to kurde. Zakładałem, że się w ogóle gierka nie pokaże. Czyli ten kod błędu wynika z tego, że napęd jest nieprzypisany. Bo już tak pomyślałem, kurde. Napęd z tej konsoli mi się trafił? Bo wiecie, dużo mamy napędów na firmie, więc dziwny temat. A jeszcze włożę grę z PS2. O, pyk, FIFA i wkładam. Nie FIFA, F1 2005. Dzisiaj piątek to treningi w Monte Carlo? Monaco. Próbujemy włączyć. Wykryło płytę w formacie PlayStation 2. Dobra, tutaj musimy stworzyć kartę pamięci. Dawaj. Cyk. Zoom zrobiłem na tej scenie, bo inaczej tego nie przeskoczymy. Jeszcze raz spróbujmy włączyć grę w formacie PS2. Ale jestem zaskoczony, że w ogóle pokazuje tytuł gry. Aż dziwne. Słowo daję. Może się gierka z PS2 włączy. Ale to byłoby za piękne. PlayStation 2. To są jakieś jaja. Gra z PS2 się włączyła. Jak? Czyli to nie sprawdza kluczy, no bo tak, bo to jest... Jakie to jest mądre i głupie. Czyli gry z PS2 na innym napędzie w PS3 działają. Nie spodziewałem się tego. Szok. Nie wiedziałem, że to jest możliwe. Teraz się dowiedziałem, no ale dobra. To jest aż niemożliwe. Zakończ grę. Klikamy zakończ. Ale dobrze taką informację wiedzieć. Czyli nawet jakby ktoś w dawnych latach wstawił inny napęd, to w gry z PS2 na PS3 pogra. Tylko... szkoda gadać. Dobra. O co chodzi teraz ze sparowaniem napędu? Trzeba wejść na stronę internetową. Tylko najpierw musimy dać konsoli internet. I ten cały hack działa pomiędzy softami. Mam 4,72 do 4,90. Pierwsze co, wpiąłem kabelek od internetu. Idziemy do opcji sieć, żeby się upewnić, czy jest ustawione połączenie internetowe na przewodzie, bo to jest najważniejsze. Ustawiamy niestandardowe, połączenie przewodowe i klikamy o to wykrywanie. Cały czas strzałka w prawo, cyk, klikamy X, testuj. I musi nam zrobić test zgodności, że wszystko jest z powodzeniem, prawda? Powodzenie, dobra. Cofamy kółkiem. I teraz, najważniejsza kwestia, musimy datę synchronizować, bo tutaj w konsoli mamy 1.1, godzina 22:55. Idziemy do ustawienia daty i godziny, wchodzimy w to, data i godzina i wybieramy ustaw przez internet. Czekamy chwilę i zobaczcie, ustawiła się 26 maja 14:14, przy czym jest tak naprawdę 16:14, ale ta strefa czasowa jest jakaś inna ustawiona. Ale nieważne. Data się już zmieniła i co teraz? Musimy odpalić przeglądarkę internetową.
Włączmy ją. Ja cały czas się będę zastanawiał, jakim cudem te gry się w ogóle chciały włączyć. Napiszcie w komentarzu, czy wy wiecie dlaczego, bo ja nie wiem. Teraz tak, trójkąt. Wciskamy trójkąt, wchodzimy w narzędzia. Najważniejsza kwestia, mamy potwierdź zamknięcie przeglądarki. Ta opcja standardowo jest włączona. Wyłączmy ją. Pierwsza ważna rzecz. I znowu trójkąt, wciskam, idę do... A w sumie nie, to już nic nie trzeba robić. Tam to wyłączyliśmy. Teraz tak, klikamy na plik. Czekajcie, ja wyostrzę trochę tą scenę. Może będzie lepiej widać czcionkę. Mniej więcej tak. I teraz tak, wpisz adres. Kasujemy tą stronę i wpisujemy ps3 tool set.com. Ta strona właśnie była nieaktywna prawie rok. Ile dokładnie nie wiem, ale najważniejsze, że od niedawna ruszyła. Wpisujemy ps3toolset.com i klikamy start. I teraz zapyta, dajemy tak i czekamy. W zależności od prędkości internetu ona się wczyta wolniej, szybciej, ale już tam w nagłówku coś się pojawiło. Szyfrowanie. Czekamy. To zależy. Tutaj wiecie, może być pół minuty, minuta. Trzeba być cierpliwym. O, już zaczyna się coś dziać, patrzcie. I nic nie robimy, nie tykamy, nie dotykamy. Czekamy, aż wyskoczy magiczna informacja po prawej stronie, że patch został załadowany. Czekajcie, patrzę, jak ten monitor jest mniej więcej tak. O, preparing to scan RAM for exploiting target signature. Czekamy, cierpliwie czekamy. I teraz tak, jak załaduje nam się exploit, to na sam koniec będzie taka fajka zielona okejka z informacją, że możemy do niego przystąpić, ale żeby było bezpiecznie trzeba... O, i pikła konsola, słyszeliście, pikło. Dobra, exploit installation, to jest trudne słowo do wypowiedzenia, complete, dobra, complete. Wczytało, klikamy OK. Teraz przechodzimy do zakładki System Manager. To trzeba wszystko robić analogami, nie? To jest takie nie do końca wygodne. Może jakby myszkę, klawiaturę podłączył, byłoby lepiej, ale robimy to padem. Pyk, System Manager. Czekamy. I teraz wpinamy pendrive'a, który jest w formacie FAT32 do konsoli. I teraz dalej. Idziemy do zakładki Flash Memory. Na to klikamy XM. Jest Save Flash Memory Backup. Co to znaczy? On nam zrobi kopię BIOSu konsoli na USB. I tu zaznaczamy USB 002, bo włożyłem do portu 002, do drugiego. I jest ścieżka dostępu, Dev USB, czyli Device USB 002 i klikamy Save. Pyk. W tym momencie zrzuci 250 MB około na pendrive'a. Pendrive nawet, nie wiem czy będziecie widzieli, o, mruga. Tutaj widać, że mruga pode mną. O, widać aktywność pendrive'a i 34%. To idzie całkiem sprytnie, bo jeżeli będziemy dokonywali exploitu i coś by się źle zaciągnęło, wgrało, mamy po konsoli, mamy cegłę. Jedynym wyjściem z opresji jest wgranie z powrotem backupu przez hardware'owy programator, ale najpierw trzeba mieć ten backup, czyli kopię zapasową. Dlatego ten pendrive to jest taki ważny temat, nie? Dobra, zrobione. Teraz pyk, HDMI. Czekajcie, to i już. Idziemy dalej. Mamy informację close. Zamykamy. Pendrive możemy wypiąć. Teraz wpinamy pendrive'a do kompa. I musimy odpalić pewną aplikację, żeby nie było. Czekajcie, muszę sobie to ogarnąć, bo nie odpaliłem wcześniej. Gdzie ty jesteś, panie miły? Panie miły. Chodź tutaj. Szukamy. To jest chwila, moment. Konsole. Nie to tutaj. Aplikacja nazywa się PS3 Checker. Dobra, idziemy na pulpit, pokażę Wam. Lewy monitor. No lewy monitor niestety nie pokazuje treści, także niedobrze. Poczekajcie. Może zrobimy tak. Nie to. To.
OK. Mamy podgląd z monitora lewego. Tutaj jest ten skrypt, który został przez kogoś przygotowany i musimy do tego katalogu w zasadzie to wrzucić kopię. Z pendrive'a kopiujemy plik. On jest tutaj dump hex. Ma 240 około megabajtów. Ja go sobie skopiuję. Wklejamy. Zamień plik w miejscu docelowym. Niech się kopiuje. Najlepiej sobie te pliki, wiesz jak podpisywać, na przykład numer seryjny konsoli, no i podkreśnik PS3, nie? Załóżmy, że to jest konsola X, Enter, nie? I zamiast tej konsola X numer seryjny. I teraz ten plik konsola X przeciągamy na skrypt. Drag and drop your dump here. I teraz wyskakuje okno. Dużo wszystkiego. No i nas interesuje, która informacja? Czekajcie. Gdzie to jest? A, żebyście wy widzieli. Trochę nie widać tego. Chwila. O, jest. Number of dangers 0, number of warnings 0. Czyli dump jest sprawny. To jest skrypt, który tak w skrócie sprawdza, czy wszystko jest OK. Numer seryjny, jakieś tam bzdety, pierdziety. Jest tutaj dużo informacji, ale dump jest sprawny, czyli skrypt możemy zamknąć. OK. I wracamy z powrotem, słuchajcie, do konsoli. I teraz tak. Pendrive'a znowu wpinam. Ale to nawet mogę to pominąć, ale dobra. I teraz. Gdzie to było, panie? Klikamy na Flash Memory Patch XM i dajemy Load Patch via HTTP, czyli z internetu. I on teraz sobie zaciągnie z internetu odpowiedni patch. Zaciągnie w zasadzie, że pobierze z internetu plik do pewnie pamięci tymczasowej konsoli. Czekamy cierpliwie. To też chwilę trwa, ale to nie jest dramat, bo to jest kwestia pewnie 15 sekund. Trochę klikania jest, jakby nie patrzeć, bo i to trzeba robić dokładnie w tej samej kolejności. Tu nie można tego pomylić. Tej kolejności. Nie można zrobić na skróty, bo z konsoli może się zrobić cegła, to jest najgorsze. Dobra. I teraz tak, patch file, no factory service mode, patch 490 bin, loaded and validated, czyli został odczytany i zwalidowany, sprawdzony, czyli to, co jest pobrane z internetu jest OK, klikamy close i znowu idziemy na to, tą myszką całą naszą, palcem, klikamy X i teraz jedziemy na apply loaded patch, pyk. I on zapyta się, czy jesteś pewien, że chcesz to wgrać, bo zbrikujesz konsolę. Jedziemy paluchem i dajemy yes. Czekamy. Czekamy. I ona chyba teraz piknie. Czy nie? You can reboot your console. Widzicie tą informację? Jest informacja. I teraz tak, możemy konsolę wyłączyć, odpalić ją do recovery, bądź też z głównego menu. Co zrobić? Możemy wtedy wgrać custom firmware, bo na tej konsoli siedzi teraz oficjalny soft Sony. Co dalej? Trzeba mieć odpowiedni soft. W internecie, w Google'ach możecie sobie wpisać w Chromie PS3 CFW 4.90 EvilNAT się pisze i ten firmware pobieracie, wrzucacie na pendrive'a do PS3 do katalogu Update. U siebie już mam to przygotowane, aczkolwiek jeszcze sprawdzę, żeby nie było, że się pomylę. Poczekajcie. Update. Gdzie to jest? A no nie mam. Poczekajcie. Pokażę Wam. Ja u siebie na pendrive oczywiście mam zawsze kilka tych firmware'ów, bo w serwisie ciężko jest bez tego. O, tak. I nas interesuje soft 490 Rebook. Tak. Tylko katalog nie może mieć żadnych nazw za słowem update. Jeżeli ma, to konsola go nie zobaczy. Dlatego ja sobie tam dopisuję takie rzeczy i tych nie zaciąga, a zostaje tylko kluczowy update. I tu siedzi Rebook 490 EvilNAT, coś tam Cobra. Dobra, i wracamy z powrotem do konsoli. W tym samym czasie odpalam konsolę, wchodzę do recovery. I zaraz będzie instalowanko oprogramowania. Pikła 2 razy. No dobra. Teraz pad. Potrzebny jest pad i przewód USB, bo
W recovery pady nie łączą się bezprzewodowo, ale większość zdecydowana oczywiście wie o tym. Podpinamy pada, mruga, parujemy go i odpalamy ostatnią opcję numer 6, aktualizacja systemu. Wciskamy Start i Select, trzymamy przez chwilę i zaraz rozpocznie się co? Procedura wgrywania oprogramowania z poziomu recovery menu. I ten krok oczywiście co? Będzie trwał, myślę, w granicy, nie wiem, 5 minut. Już 20 minut nagrywam. Zobaczymy, ile będzie. Także jak widzicie, kroków jest do roboty, a to jeszcze nie koniec. To jeszcze trochę będzie klepania. Dzisiaj piątek, jutro sobota. Także ciekawie, ciekawie. W ogóle fajny temat, że nie trzeba właśnie tej konsoli rozbierać, programować tych kości. W dawnych czasach ciężko było w ogóle złapać podstawkę do kości SOP, czy tam do NANDów 48-pinowych. To wszystko kosztowało sporo pieniędzy to raz, a dwa czasowo, żeby to wszystko przygotować. Weź wylutuj te kości, weź odczytaj z nich wsad, wytwórz plik, ten plik spaczuj, potem podziel ten plik na kolejne 2 pliki. Znowu wgrywaj to do kości. Nie zapomnij kolejności kości, żeby nie zamienić kość A na B, B na A, bo to nie zadziała, konsola ma loada. Samo lutowanie kości jest problematyczne, bo w tych konsolach, zresztą mam tutaj, na przykład, gdzie to jest? Patrzcie, ujęcie od góry. W tej konsoli, żeby zrobić było downgrade, cokolwiek z napędem, trzeba wylutować tą kość Samsunga i tą. O ile to się demontowało, było spoko, to przy demontażu tej kości zawsze się topił ten plastik obok tego złącza. Tam na dole delikatnie on się zniekształcał. Nie było bata, żeby było inaczej. Ja w dawnych latach nie miałem żadnego preheatera dolnego, a nagrzewanie tej płyty do 150 stopni, czy tam ilu, żeby wylutować taką kość, jest ryzykowne, bo tutaj cała ta konstrukcja tej płyty, to umówmy się, fajna jest, solidna, ale trzeba do tego podchodzić nie wiem, nawet brakuje mi słowa. Bezpiecznie trzeba do tego podchodzić. Więc takie szamańskie cuda się wtedy robiło w konsolach tych premierowych CHC ponad 10 lat temu. Na szczęście czasy poszły do przodu, wymyślili te exploity. Słyszałem właśnie, że teraz w PS5 ponoć da się parować napęd, gdzie masz konsolę all digital, czy jak ona się tam nazywa, ta digitalowa, bez napędu, że da się BIOS coś tam poprzerabiać i wstawić napęd i to działa. Tak samo w drugą stronę, konsola, która ma napęd, a zepsuł się, można ją wykastrować z funkcji napędu, jest wtedy z niej wersja digital. Ciężko się to mówi. Napiszcie mi, czy to w ogóle działa, czy słyszeliście o tym, bo dzisiaj do mnie jeden z Was zadzwonił. Mi tak powiedział, nie? Jak myślę sobie, kurde, ciekawe, czy to faktycznie prawda. Może i tak. Nie testowałem, nie widziałem. Może będzie jeszcze sposobność do tego, żeby to sprawdzić. Dobra, pierwszy próg, kopiowanie firmware'u poszło. A co do samych konsol CHC, to powiem Wam, dużo się tego robi i spotkać taką fajną perełkę CHC, która ma ładną obudowę, czekajcie, tylko przeklikam to, która jest nieporysowana, to jest cud nad Wisłą. Macie w ogóle jakiś sposób na to, żeby, nie wiem, wygładzić, wypolerować to piano black? Każdy, kto miał PS3 tego Fata, doskonale sobie zdaje sprawę, że te konsole się mega rysowały, chociażby od przecierania specjalnymi szmatkami, gładkimi, nie? Chcesz ją wypolerować, przeczyścić z kurzu, a ona i tak się rysuje. To samo było z PS4, czekajcie, z PS4 było to samo, nie to, akceptuję, X. To samo jest z PS5, gdzie masz piano black na środkowym panelu, tym czarnym. I tam delikatnie przerysujesz i już rysy, masakra. Także takie buty. Także nie wiem, czy da się kupić jakiś taki preparat, jakaś specjalna pasta polerska, może do szkła, no nie wiem, nie stosowałem, żeby właśnie nałożyć preparat i wygładzić te cholerne rysy. Jeżeli ktoś z Was to robił, dajcie znać, jaki preparat, jakiej marki, jakiej firmy, jaki model, produkt, czego użyć, żeby wygładzić, bo te konsole naprawdę są przepiękne. Jedyne, co mnie przeraża w dzisiejszych czasach, tak patrząc tylko pod kątem ekonomicznym, to, że one dużo prądu żrą, bo ta konsola teraz wpierdziela, myślę, lekko 100 watów to leciutko, myślę, że nawet więcej.
podczas gry, nie wiem, bo nie sprawdzałem watomierzem, a nic nie mam podpiętego aktualnie, ale to jedyny minus. A tak poza tym piękna konstrukcja. Cicho to pracuje, jeśli się zadba o termikę. Wszystko na plus. No i sprzęty, kurczę, no wiadomo, ten klasyczny chlebak, ta jego wizja tego Sony, nie? Że oni sobie tak wymyślili takie wielkie coś. Ale fajne, no nie? Na początku, jak zobaczyłem PS3, to mówiłem, Jezu, co to za kibel? To jest brzydkie, wielkie, paskudne, rysujące się. Ale człowiek chciał to mieć. Te konsole jeszcze można było powiedzieć, że miały tą duszę, nie? Bo już tak optymalnie to, przynajmniej dla mnie, PS4 to już nie jest to. To już tam nie było tych gier, które, nie wiem, doprowadzały cię dosłownie do łez. Przy czym ja w mało gier grałem na PS4, ale mimo wszystko jakoś tak, nie wiem, tak mi się wydaje. No i co, idzie? 28%. Wgrywanie firmware'u jest na PS3 jakie? Powolne. Może jakbyśmy mieli dysk SSD, może byłoby szybciej, ale na ile faktycznie? Nie wiem. Czasami trafiają nam się konsole PS3, w których, słuchajcie, ktoś wkłada dysk SSD, na przykład 1 terabajt, tera 1, nie? To jest szok, że ludzie inwestują w to, a w zasadzie jest dlaczego? Bo na przykład dysk talerzowy jakkolwiek chrobocze, słychać jego pracę, a dysk talerzowy z uwagi na tą technologię półprzewodnikową jest cichy, bezgłośny, więc jak ktoś ma na to możliwości finansowe, dlaczego nie? I takie czekanie na zainstalowanie firmware'u jest jakie? Nudne. Nuda, bo tego się nie da przewinąć w takim materiale jak tutaj. Co ja mam zrobić? Nic nie zrobię. Zasada tego kanału jest taka, że nagrywam, jak wyjdzie to wyjdzie, niech sobie to leci. Zawsze mogę o czymś wspomnieć, jak mi sobie przypomnę. Ostatnio na live'ie była sytuacja z pająkiem, że pająk szedł tu po tym biurku, ja się wystraszyłem. Wiadomo, może nie mam jakiejś tam arachnofobii, cholera wie, ale no nie lubię pająków. No. Są ludzie, którzy nie lubią, nie wiem, dużych prędkości w samochodzie, bo się źle czują w takich warunkach, a jest z kolei dobrze. A ja jestem tym gościem, który niekoniecznie lubi, jak ci łazi jakiś stwór, czy mysz, czy szczur, czy kurde pająk po blacie, nie? Tym bardziej, że to Mieciu, gdyby mi nie powiedział, że ten pająk jest, ja go nie widziałem. Ja tam normalnie coś tam czytam donate'a, a tu nagle ten pająk wyskoczył. Ja mówię, co to jest grane? Co to było? W sumie mogłem w tym czasie taki przerywnik zrobić i puścić tego shorta. Mamy takiego shorta na głównym kanale. Może mi się go uda włączyć. Tylko gdzie to jest? Pokażę wam. Pyk. Strzelamy. O, pokażę wam. Może się uda. Nie każdy widział. Lewy monitor. Tylko muszę to poprzesuwać trochę. I to jest mniej więcej Alt. O. Jeszcze zmniejszymy trochę. To nasz znajomy robił. Jakoś wyciszę siebie. Które to były? Ze 4. Co myśli kura uciekająca przed kogutem? Może biegnę za szybko? A, kurde! Ja cię kręcę! A! Kurwa! A! Patrz! Jaki kurde pająk! O! Włącz to, kurwa! Ja cię kręcę! No i tak było, no pająka wciągnąłem odkurzaczem, no musiałem. Nie wiedziałem jak zareagować. Live to live, rządzi się własnymi prawami. No i słuchajcie, tak bywa. Kajtuś, nagrywam. Jak chcesz, to możesz się pokazać, ale nic śmiesznego nie mów tutaj. Teraz tak, wchodzimy do ustawień. Przyszedł mój syn. To jest nasz Kajetanowski, fan Pokemonów, kart Pokemon. Więc odpalamy teraz narzędzia Custom Firmware i musimy wejść w opcję wydobycia 8-root key'a. On musi być skopiowany na pendrive'a. Kajtuś, zobacz, czym się tata zajmuje? Naprawianie konsol. Naprawą konsol. Często mówi, że tata jest naprawiaczem konsol. Narzędzia serwisowe. A czy mogę jakoś wkręcić śrubkę? Czy... Nie, synu, teraz nie wolno. Teraz nie. Poczekaj, bo ja tu szukam opcji. Gdzie to jest? Bo teraz tak.
W głównym menu od zakładki sieć idziemy na samą górę. Mamy narzędzia CFW. Poczekajcie, bo sam teraz nie pamiętam. Gdzieś tu są te dumpy. Tu się wchodzi, są narzędzia CEX-DEX. O, narzędzia do zrzucania kluczy oraz pamięci. Wchodzimy w tą opcję. I teraz mamy do dołu kilka razy kliknąć. Jest zrzuć ERK, czyli Aid Root Key. Klikam X, zrzucanie. Nie można wykonać zrzutu, czyli źle. Kajtuś, schowaj tą czapkę. Jeszcze raz próbujemy. Czekamy. Raczej pójdzie w tym momencie. Powinna być informacja, że prawidłowo zrzucono Aid Root Key. O, jest. Aid Root Key zrzucony do dev USB 2.0, czyli do pendrive'a. Ten plik się skopiował. Teraz musimy zrobić taką rzecz, że konsolę trzeba wprowadzić w Factory Service Mode. I teraz idziemy do narzędzi serwisowych. Zaawansowane narzędzia serwisowe. Kurde, ile tego teraz zrobili. Przełącz tryb serwisowy. Odpalamy tą opcję. Musimy cierpliwie poczekać. To przełączenie czasami trwa też 30 sekund. A mój syn tutaj zawzięcie się wcina w eter, tak? Podobny do mnie? Czy nie? Chyba nie. Jak myślisz, jesteś do mnie podobny? No myślę. A, no dobra, tak mówisz, to spoko. Także dzisiaj dzień mamy, prawda? Trzeba takiego prezenta ogarnąć, prawda? Nie wydam swoich pieniędzy. Nie mów o pieniądzach. Cicho. Dobra, teraz wracamy. Patrz, tata naprawia konsolę. Konsola się wyłączyła, włączyła się teraz do Factory Service Mode. Ten fakt potwierdza obecność czerwonego prostokąta. Widzicie to? Jest. I znowu idziemy do zakładki Network, bo się zmienił język na angielski. Nie wiem dlaczego tak to jest zrobione, ale nieważne. Odpalamy Custom Firmware Tools i idziemy do Service Tools, ale tego jest dużo. Na sam dół. A gdzież to było? Poczekajcie. Advanced Service Tools. I jest w końcu opcja Remary Blu-ray Drive. I on zaciągnie z pendrive'a plik Aid Root Key, który de facto już on jest, bo skopiowało z automatu. I klikamy X, patrzcie. Klikam X i czekamy. Czekamy i zobaczymy, czy będzie fajnie, czy jest. CEX Drive Int Succeed. W tym momencie został przypisany obecny napęd do Syscona. Więc jest bardzo dobrze. Teraz musimy z tego Factory Service Mode wyjść, czyli musimy szukać wyjścia. Moment. Strasznie zawiłe jest to menu całe. Advanced Service Tools, bla bla bla. To nie. Dobra, czyli wchodzimy, to jest po angielsku. Odpalamy Toggle Factory Service Mode i klikamy X. Jeszcze raz X. I teraz Product Mode Disable, bo wcześniej był Enable i czekamy. Teraz konsola się zresetuje i to już jest praktycznie ostatni krok. Jeżeli wszystko dobrze zrobiłem, nie pomyliłem się, konsola włączy grę i będzie można odpalić grę z PS3, bo gra z PS2 i tak zadziałała. No ale widzicie, no, na PS2 nie było przypisywania napędów, więc to jest, ale to jest zdumiewające, słowo daję. I patrzcie, jak długo to jest. Konsola już 20 sekund bez obrazu, ale czekamy. Widzisz, Kajtuś? Dopiero teraz się konsola wyłączyła. Nawet nie widać. A będziesz jakieś śrubki wkręcał? Śrubek, kochanie, nie będziemy teraz wkręcali, bo trzeba się skupić na naprawie, wiesz? Tata tutaj naprawia, pokazuje, jak wymienić napęd. Tu jest dzisiaj wymiana napędu. I patrz, tata wymienił napęd, sparował go, a teraz na sam koniec tej roboty trzeba sprawdzić, czy gra się wczyta i czy nie będzie błędu. No to już za późno, to za chwilę ci dam, to drugą płytę włożysz. I teraz tak, kółko kręci, no i czekamy. W zakładce gra pokazała się gra Little Big Planet i czekamy. Bo wtedy widzieliście. Miałaby się wczytać, nagle błąd wyskakiwał, znaleziono dane aktualizacje, bo jest internet podpięty, ale klikamy kółko i pytanie, włączy się gra, będzie obraz, czy wyskoczy kod błędu? No wczytała się, działa. Czyli ten typ parowania, który tutaj Wam przedstawiłem, jak najbardziej działa. Grę możemy wyciągnąć, poczekaj, jak zaraz włożysz drugą płytę. No wyciągnij, dobra. I patrz, włóż sobie FIFA. Dasz radę? Próbuj. Młodego trzeba uczyć od samego
Od młodego, tak? Młodego uczymy od małego. Tak? Patrz, wkładasz płytę. Lubisz grać na PlayStation? Mało grałeś póki co. Ale jakieś gry dla dzieci typu Lego, Harry Potter i tym podobne. Fajne. Co tam ci Mieciu włączał u nas w firmie? No Lego. Lego? W Lego grasz? No dobra. Zobaczcie, gra się wczytała. Ja sobie kupię. FIFA 16 odpaliła. Ale to jest gorąco. Działa. Jeszcze na sam koniec, co możemy zrobić? Możemy włączyć FIFA, formułę F1 2000. No dobra, już wkładaj. Sprawdzimy, czy formuła się włącza. Wiadomo, że musi, no ale to tylko czysta formalność. Ogólnie z laserami do PS trójek jest ten problem, że laser w tej edycji jest jednosoczewkowy. Za chwilę. Laser w tej edycji jest jednosoczewkowy, a w nim jest i Blu-ray, i kurde DVD, więc zdarzały się sytuacje, gdzie Blu-ray działał, a DVD przestawało i tu był problem. Wczyta się? Zobacz, wczytuje się gra, ale wcześniej działała. Także formuła F1 2005 startuje. Nie wiem, czy wspominałem o tym, że przechwytywanie obrazu z konsoli PS3 do kompa jest problematyczne, bo chodzi o ten protokół HDCP. Muszę coś kupić, ogarnąć, żeby właśnie móc sobie pozwolić na streaming, nie? Na obraz. Nie z monitora, że lustrzanka patrzy na niego, tylko mamy bezpośrednio na OBS-ie ten temat. Dolby Pro Logic 2. Także i tym razem udało się. Ile nagrywamy? 36 minut. Czyli tak można stwierdzić na spokojnie w 35 minut. Jeżeli mamy konsolę, wiadomo, już odkręconą, górna przykrywa, bo to jest kolejne tam 3 minuty rozkręcania. Można sobie przygotować wszystko, o ile wcześniej, uprzednio na pendrive'a skopiowaliśmy custom firmware, czyli ten plik PS3 custom firmware 4.90 i WNAT. Działa gra, no. Grafika, no może nie najpiękniejsza, ale coś tam działa, nie? Więc jak ktoś ma ochotę pograć w stare, dobre gry, ten feeling poczuć, bierze grę, wkłada i gra. To jest petarda. Ja pamiętam, jak byłem młody, miałem, nie wiem, wtedy 15 lat, to grałem w którąś z tych formuł. Tam zawsze był ten lektor, on tak fajnie mówił, tu Rubens Barrichello. Ja nawet w dawnych czasach nie bardzo wiedziałem, kim oni są, za chwilę. Natomiast teraz mi to z głowy wychodzi, te wspomnienia, nie? Także o, Instant Race, Bach, Start. Chcesz sobie siąść? To chodź. To zaraz wszystkich pożegnamy. O, to jest moje szczęście, tak? Tak? Kogo masz koszulkę dzisiaj? Dzisiaj żaden Pokémon, bo Kajtuś to jest fan Pokémonów. Dzisiaj taki odcinek wyszło szydło z worka. Lepiej nagrywać chyba bez dzieci, no ale nie obrazicie się. Jak pokazałem młodego. Miałeś grać na konsoli, a nie przeszkadzać taci. No ale nic. Zobacz, chcesz zagrać na padzie formułę? Którym się jedzie? Skręca się tym analogiem. Tym, w lewo, w prawo. Patrz, cyk i gramy. Tylko, że ta formuła jest trudna. Ciężko się w to gra. Tutaj Maxa Verstappena nie ma, bo ta gra powstała dawno, dawno temu, wiesz? Dawno temu był Max Verstappen. Max Verstappen urodził się... Uj, czekaj, on ma chyba z 24 lata. To jest młodszy od Miecia. No to już wtedy chyba żył. Już się urodził. Także słuchajcie, tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Jest piątek. Trzeba niedługo wracać do domu. No i tak to. Miłego dnia. Do następnego. Był z Wami Spox 2 i Kajtu. Yo!